Wydarzenia na Wołyniu między rokiem 1943 a 1945 pozostają mrocznym rozdziałem w historii Polski i Ukrainy. W tym okresie tysiące niewinnych ludzi straciło życie, a całe społeczności zostały zniszczone. Ten okres, naznaczony brutalną przemocą wobec ludności polskiej, znany jest jako rzeź wołyńska. Był to czas, kiedy sąsiedzi zwracali się przeciwko sobie, a przemoc była na porządku dziennym. Zrozumienie tej tragedii wymaga uważnego zbadania kontekstu historycznego, motywacji zaangażowanych stron i trwałego wpływu na oba narody. Konflikty etniczne, polityczne ambicje i wojenne okrucieństwa splatały się w skomplikowany węzeł. To historia ogromnego cierpienia, straty i niezatartych blizn nienawiści. Ludzie, którzy przeżyli te wydarzenia, noszą w sobie głębokie rany, które nigdy się nie zagoją. Rzeź wołyńska była wydarzeniem złożonym i wielopłaszczyznowym. Obejmowała nie tylko same mordy, ale także wysiedlenia tysięcy ludzi, zniszczenie domów i społeczności. Wiele osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, tracąc wszystko, co mieli, oraz głębokie rany psychiczne zadane ocalałym. Trauma tych wydarzeń jest odczuwalna do dziś, wpływając na kolejne pokolenia. Echa tej tragedii rozbrzmiewają do dziś, podkreślając, jak ważne jest zmierzenie się z przeszłością, aby zbudować lepszą przyszłość. Pamięć o tych wydarzeniach jest kluczowa dla zrozumienia i pojednania między narodami. Aby zrozumieć korzenie rzezi wołyńskiej, musimy cofnąć się do skomplikowanej historii stosunków polsko-ukraińskich. Te relacje były naznaczone wieloma konfliktami i nieporozumieniami, które sięgały setek lat wstecz. Napięcia między obiema grupami narastały od wieków, podsycane sporami terytorialnymi, różnicami religijnymi i konkurującymi aspiracjami narodowymi. Te różnice były często wykorzystywane przez zewnętrzne siły, które miały swoje własne interesy w regionie. Upadek Austro-Węgier po I wojnie światowej stworzył w regionie próżnię władzy, co dodatkowo zaostrzyło te napięcia. W tym okresie różne grupy narodowe próbowały wykorzystać sytuację do realizacji swoich celów. Zarówno Polska, jak i Ukraina dążyły do potwierdzenia swojej niepodległości i kontroli nad terytoriami o mieszanej ludności. Te dążenia często prowadziły do konfliktów i wzajemnych oskarżeń. Doprowadziło to do konfliktów zbrojnych w latach 20. XX wieku, pozostawiając po sobie spuściznę niechęci i braku zaufania. Te konflikty miały długotrwałe konsekwencje dla relacji między oboma narodami. W okresie międzywojennym wprowadzono dyskryminacyjne przepisy wobec Ukraińców mieszkających na terenach polskich, co jeszcze bardziej pogłębiło podziały. Te przepisy miały na celu ograniczenie wpływów ukraińskich i wzmocnienie kontroli polskiej nad spornymi terytoriami. II wojna światowa stworzyła podatny grunt pod eskalację przemocy na Wołyniu. Konflikty zbrojne i chaos wojenny sprzyjały narastaniu napięć etnicznych i politycznych, które wkrótce miały wybuchnąć z pełną siłą. Region, początkowo okupowany przez Sowietów, w 1941 roku dostał się pod kontrolę nazistów. Zmiana okupanta przyniosła nowe wyzwania i jeszcze większe cierpienia dla ludności cywilnej. Ukraińska Powstańcza Armia, utworzona w 1942 roku, początkowo atakowała siły niemieckie, ale wkrótce zwróciła się przeciwko ludności polskiej. Jej działania były motywowane dążeniem do stworzenia niepodległego państwa ukraińskiego. Celem UPA było stworzenie etnicznie jednolitego państwa ukraińskiego, a Polaków postrzegano jako przeszkodę w realizacji tego celu. Propaganda UPA podsycała nienawiść i wrogość wobec polskiej ludności. Pierwsze ataki na dużą skalę na polskich cywilów rozpoczęły się w 1943 roku. Te brutalne napaści miały na celu zastraszenie i wypędzenie Polaków z ich domów. UPA atakowała całe wsie, często zabijając bezlitośnie mężczyzn, kobiety i dzieci. Te akty przemocy były częścią szerszej strategii czystek etnicznych. Brutalność tych ataków wstrząsnęła nawet tymi, którzy przywykli do okrucieństw wojny. Świadkowie tych wydarzeń opisywali niewyobrażalne cierpienia i zniszczenia. Stosowane metody, często obejmujące tortury i okaleczenia, miały na celu wzbudzenie terroru i wypędzenie ludności polskiej. Te działania pozostawiły trwałe blizny w pamięci tych, którzy przeżyli.
UPA stosowała systematyczne i brutalne metody eliminacji polskiej obecności na Wołyniu. Ataki często przeprowadzano w nocy lub podczas świąt religijnych, aby zaskoczyć mieszkańców wsi. UPA stosowała bestialskie metody, takie jak zabijanie siekierami, palenie żywcem w domach i nabijanie niemowląt na pale. Okrucieństwo UPA wykraczało poza przemoc fizyczną. Często zmuszano Polaków do oglądania tortur i mordowania swoich bliskich, zanim ich zabito. Ta wojna psychologiczna miała na celu złamanie ducha polskiej społeczności i zniechęcenie do jakiegokolwiek oporu. Panowanie terroru ze strony UPA pozostawiło trwałą traumę u ocalałych. Rozdział 5. Polski opór. Walka z przeciwnościami losu. W obliczu egzystencjalnego zagrożenia ze strony UPA polska ludność Wołynia nie pozostała bierna. Powstawały oddziały samoobrony mające chronić polskie wsie przed atakami. Oddziały te, często słabo uzbrojone i mniej liczne, wykazywały niezwykłą odwagę i determinację w obliczu przytłaczających sił wroga. Polski ruch oporu, choć bohaterski, ostatecznie okazał się niewystarczający, aby powstrzymać falę przemocy. UPA, dysponująca większą liczbą żołnierzy i zasobów, kontynuowała swoją kampanię terroru. Mimo to polski opór odegrał kluczową rolę w ratowaniu życia i zachowaniu pamięci o polskiej odporności. Rozdział 6. Rola propagandy. Podsycanie ognia. Propaganda odegrała znaczącą rolę w podsycaniu płomieni nienawiści na Wołyniu. Obie strony wykorzystywały propagandę do dehumanizacji przeciwnika, przedstawiając go jako wroga i usprawiedliwiając przemoc. UPA szerzyła nastroje antypolskie, oskarżając Polaków o kolaborację z Sowietami i Niemcami. Polska propaganda z kolei demonizowała Ukraińców, nazywając ich barbarzyńskimi nacjonalistami. Szerzenie fałszywych informacji i podburzającej retoryki stworzyło atmosferę strachu i nieufności, utrudniając pojednanie. Dziedzictwo tej propagandy nadal wpływa na postrzeganie rzezi wołyńskiej, utrudniając wypracowanie wspólnego rozumienia przeszłości. Rozdział 7. Następstwa i konsekwencje. Dziedzictwo bólu. Rzeź wołyńska miała katastrofalne skutki zarówno dla Polaków, jak i dla Ukraińców. Szacunki dotyczące liczby ofiar są różne, ale historycy uważają, że podczas konfliktu zginęły dziesiątki tysięcy Polaków i tysiące Ukraińców. Przemoc doprowadziła do wysiedlenia setek tysięcy kolejnych osób, rozrywając rodziny i społeczności. Rzeź wołyńska pozostawiła po sobie trwałe dziedzictwo bólu i niechęci. Przez dziesięciolecia wydarzenia te owiane były milczeniem, a obie strony niechętnie konfrontowały się z tym mrocznym rozdziałem we wspólnej historii. Trauma po rzezi nadal dotyka kolejne pokolenia, utrudniając pojednanie i podsycając nieufność. Rozdział 8. Poszukiwanie prawdy i pojednania. Trudna ścieżka. W ostatnich dziesięcioleciach podejmowane są wysiłki, aby upamiętnić rzeź wołyńską i dążyć do pojednania między Polakami a Ukraińcami. Historycy z obu krajów rozpoczęli dialog i badanie wydarzeń z większą obiektywnością. Wzniesiono pomniki ku czci ofiar, a także pojawiły się inicjatywy promujące dialog i zrozumienie. Droga do pojednania jest złożona i wymaga gotowości do zmierzenia się z bolesnymi prawdami. Obie strony muszą uznać swoją rolę w konflikcie i współpracować ze sobą, aby zbudować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Tylko wtedy rany przeszłości będą mogły się zablizić. Rozdział 9. Zakończenie. Pamiętając o ofiarach. Rzeź wołyńska jest drastycznym przypomnieniem o horrorze czystek etnicznych i trwałych konsekwencjach nienawiści. To historia ogromnego cierpienia, straty i kruchości pokoju. Pamięć o ofiarach i uznanie złożoności przeszłości ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania podobnym okrucieństwom w przyszłości. Rzeź wołyńska służy jako przestroga przed niebezpieczeństwami związanymi z nietolerancją, destrukcyjną siłą propagandy oraz znaczeniem dialogu i pojednania. Ucząc się z przeszłości, możemy dążyć do stworzenia przyszłości, w której takie tragedie nigdy się nie powtórzą.